Wyobraźcie sobie, że macie w rękach płytę winylową z muzyką filmową. Ta sama ścieżka z waszą ukochaną muzyką, która wyszła w Stanach, w Europie i w Japonii. 3 wydania, 3 różne podejścia, ale to właśnie japońskie sprawia, że akurat moje serce mocniej bije. I nie tylko moje. Zaraz dowiecie się dlaczego. Zapraszam na odcinek. A dlaczego moje serce bije mocniej, kiedy mam muzykę filmową wydaną na płycie winylowej z kraju kwitnącej wiśni z Japonii? Zaraz o tym się wszystkiego dowiecie. Tam po prostu winyl był nie tylko nośnikiem, był też obiektem sztuki. Jak sami wiecie, wielokrotnie Wam pokazywałem takie płyty. Zresztą kto śledzi ten kanał, to doskonale wie, że jestem miłośnikiem japońskich wydań, szczególnie muzyki filmowej, dlatego ten odcinek chciałem Wam poświęcić właśnie wydaniom muzyki filmowej właśnie na płytach japońskich, pokazać Wam trochę różnicę pomiędzy europejskimi czy amerykańskimi wydaniami i dlaczego ja akurat decyduję się właśnie na wydania azjatyckie. Japońskie wydania soundtracków są uznawane za najlepsze na świecie. Ja się też pod tym podpisuję. I dlaczego w kolekcjach potrafią być prawdziwymi perełkami, to też Wam za chwilę będę chciał udowodnić, więc zaraz zobaczycie kilka ciekawych płyt z mojej kolekcji, właśnie w wydaniach japońskich. Ale zanim pokażę Wam wybrane płyty z mojej kolekcji, no to kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, komentujcie jak szaleni ten odcinek, udostępniajcie dalej. No i oczywiście śledźcie moje kolejne odcinki i filmy na kanale. Jakość tłoczenia winylu w Japonii, no pewnie każdy z Was wie, że Japończycy używali winylu o wyższej czystości, tak zwanego virgin vinyl, co minimalizowało szumy i trzaski. Kontrola jakości w tłoczniach japońskich była też znacznie bardziej rygorystyczna niż w USA czy w Europie. To nawet doczytacie sobie na różnych grupach, forach czy dostępnej literaturze na ten temat. No i efekt był bardziej klarowny dźwięku, świetna dynamika, no i głębia nagrania. No i oczywiście to, co ja uwielbiam jeszcze, no to ta estetyka, czyli grafiki, okładki, oprawa graficzna i dodatki. No i zaraz Wam o tym opowiem dalej, ale już pokazując konkretne tytuły. Jako pierwszy przykład przygotowałem klasyczny album z muzyką filmową, czyli Rocky, Bill Conti. Fantastyczna rola oczywiście Sylwestra Stallone w tym filmie. No i teraz tak, moi drodzy. To jest wydanie amerykańskie. Czym ono się charakteryzuje? No nie za bardzo. Oprócz tego, że ma kopertę oryginalną. Środek wygląda tak, klasycznie. I co można o tej płycie powiedzieć? No, jakby wydanie jest dość ubogie. Oprócz właśnie tej koperty oryginalnej, zachowanej, no to niczym wielkim się to wydanie nie wyróżnia. No, tył klasyczny, jak dla tej płyty. To jest płyta, którą dostałem od widza Marka z Ameryki. Pozdrawiam Marku serdecznie. No i to jest wydanie europejskie, dokładnie jugosłowiańskie. Jak ktoś śledzi ten kanał, to pamięta, że tą płytę kupiłem podczas jednej z moich podróży za płytami winylowymi do Sarajewa w Bośni. Zapłaciłem za nią dokładnie 30 marek, czyli 60 zł polskich. I to europejskie wydanie wygląda praktycznie, zobaczcie, identycznie jak to wydanie amerykańskie. A środek, tu już nie mamy koperty oryginalnej. Label, czyli ta naklejka, jest identyczna jak w wydaniu amerykańskim, czyli tutaj różnic po prostu nie ma. Różnice są na pewno w dźwięku, uwierzcie mi, bo to amerykańskie wydanie zdecydowanie lepiej gra niż to europejskie. To jest wydanie w ogóle jugosłowiańskie. To też taka ciekawostka. No i tutaj odłożę jeszcze w kopertę od razu foliową, folijkę. Dobra, żeby się nie zgubić. No i tutaj mamy
Piękne, epokowe wydanie japońskie, które się już charakteryzuje obi, czyli obi strip. Charakterystyczna papierowa ta opaska z tytułem i opisem filmu czyni wydanie już inne, tak? Na pierwszy rzut oka. Jak wygląda środek, a tył od razu pokażę. No, tył też się nie różni niczym niż te wydania europejskie i amerykańskie. Może trochę lepsza jest, jak się przyjrzycie dokładnie, jakość tych zdjęć. Zdecydowanie jakość druku. No i takim właśnie miłym akcentem w wydaniach japońskich z muzyką filmową, no to były takie dodatkowe wkładki. One też są dedykowane, jeśli chodzi o inne gatunki muzyki. Na nich się znajdowały właśnie tam fotosy, plakaty z filmu, jakieś takie noty w języku japońskim i angielskim. No ale jest to, mówmy się, gadżet dodatkowy. Jak ktoś kocha właśnie takie wydawnictwa, no to tutaj jest pole do popisu. No i label też jest po prostu identyczny. Jak wspominałem, same okładki miały lepszą jakość, chociażby tak jak zauważyliście tutaj na tych zdjęciach z tyłu płyty. Co dodatkowo, moi drodzy, jakość papieru jest zdecydowanie lepsza. To są zdecydowanie grubsze okładki niż chociażby tutaj w tym wydaniu amerykańskim. Tu jest cienka okładka. To europejskie to już w ogóle jest cienizna. Oj, upadły mi te płyty. A tutaj jest solidne naprawdę pakowanie. Więc to są pierwsze takie zauważalne różnice. Oczywiście co dalej, no to w dalszej części odcinka. Nie odchodźcie jeszcze od ekranów. Ja zawsze mam problem, żeby to schować do środka. Ale teraz się udało, więc mogę Wam pokazać kolejne płyty z mojej kolekcji. Japoński przemysł muzyczny w przypadku właśnie wydań muzyki filmowej miał coś takiego ciekawego, że ukazywały się tam właśnie ścieżki dźwiękowe z filmów, czyli tak zwane soundtracki, które w ogóle nie były wydane ani w USA, ani w Europie, po prostu nie były nigdzie dostępne poza rynkiem właśnie japońskim. Często to były rozszerzone edycje z dodatkowymi utworami, chociażby alternatywnymi miksami, czy muzyką, która w innych krajach pozostała niewydana, lub na przykład też ze ścieżkami dialogowymi. Dzięki temu kolekcjonerzy właśnie filmowych ścieżek dźwiękowych traktują Japonię jako skarbnicę unikatów, jeśli chodzi o tego typu wydawnictwa. No i niestety też jestem tego przykładem. No ale to niestety też kosztuje, więc oprócz kosztów to też są nieprzespane noce, bo często człowiek po prostu w nocy, kiedy wszyscy śpią, to siedzi na licytacjach i licytuje jakieś tytuły, które chce mieć w swojej kolekcji. Kilka teraz takich nietypowych tytułów Wam chcę pokazać. Uwaga, jeśli są tu fani Gwiezdnych Wojen, to teraz coś dla Was. Przygotowałem japońskie wydanie Imperium kontratakuje. Piękne wydanie na gatefoldzie. Oj, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Trochę mi rozjeżdża się, ale zachowane obi. W tym wypadku jest tutaj wewnątrz, nie jest założone na zewnątrz. O, i tu jest kolejne wydanie tego albumu, ale za chwilę go omówię. Tak jak wspominałem, oryginalne obi. Ta wkładka, która tak jak w przypadku wcześniej pokazywanego Rockiego była. I tutaj już mamy specjalnie na rynek japoński dedykowany album ze zdjęciami z filmu. Coś, co ewidentnie w europejskich wydaniach nie było dostępne. No to już jest taki element dla fanów tego filmu, że tak zwane must have muszą mieć to wydanie. A, pokażę Wam jeszcze, bo chyba się wcześniej źle otworzył ten gatefold. Tak to pięknie wygląda. Tak wygląda tył. Może odłożę. No to są po prostu dzieła sztuki. Ja tutaj nie będę ukrywał mojego zachwytu nad tego typu wydaniami. Pokażę Wam też płytkę.
jak ona pięknie wygląda. Tak. Tutaj jest na tym albumie klasyczna ścieżka dźwiękowa, po prostu muzyka zapisana. Ale, tak jak wspominałem, Japończycy kochają się w takich dziwnych wydaniach i właśnie też wydali dla tego filmu dedykowaną taką ścieżkę dodatkową. Też mamy tutaj taką wkładkę dedykowaną, już płyty nie będę wyciągał, tak wygląda. Więc wersji dużo różnych, ale nie tylko takie wersje były płyt właśnie poświęcone różnym filmom ciekawym, które cieszyły się dużą popularnością też właśnie w Japonii, ale i na świecie. Ale to spokojnie, mamy czas. Też mam takie w swojej kolekcji, więc z przyjemnością Wam je pokażę. No i pamiętajcie też o mojej audycji w Radiu BMOWO, bo to już jest końcówka w tym roku audycji. W każdy wtorek od 16 do 18 gram tylko właśnie z płyt winylowych. Zapraszam serdecznie. Teraz mała przerwa. Ja muszę przenieść tutaj kolejne ciekawe tytuły, żeby Wam pokazać. Skoro jestem łysy jak mnich z klasztoru Shaolin, to coś z kung fu też posiadam w swojej kolekcji. Moi drodzy, Wejście Smoka to jest klasyczna ścieżka dźwiękowa z muzyką Lalo Schifrina. Wydanie oczywiście japońskie, epokowe. Obi. Gruba okładka już, o których wspominałem wcześniej. Tak wygląda tył. I środek. Tutaj było oprócz płyty, to była taka dodatkowa wkładka. No i tutaj jest naprawdę coś ciekawego. Też właśnie z Wejścia Smoka. Więc tylko to schowam i pokazuję Wam tamto ciekawe wydanie. To odkładamy. I to jest też wydanie z muzyką z Wejścia Smoka. Oczywiście z Bruce'em Lee w roli głównej. Obi. Gatefold, taka rozkładówka. Wydanie na 2 płytach już. Oczywiście takie dedykowane wkładki dodatkowe, charakterystyczne właśnie dla japońskich wydań, oprócz płyt winylowych. I jesteś w środku. Tutaj już nie ma tej wkładeczki. Tu brakuje jeszcze, moi drodzy, plakatu. Bo kompletne wydanie by miało plakat, więc jak będę na kolejnych odcinkach niewyspany, to znaczy, że próbuję wylicytować pełną wersję tego wydawnictwa. Ale co tutaj jest charakterystycznego? Tak jak tutaj mieliśmy tylko i wyłącznie zapis muzyki, tak tutaj jeszcze mamy, uwaga, fragmenty dialogów, najważniejszych w filmie, ich nie było dużo, no i też odgłosy walk, jakieś efekty dźwiękowe. No to już naprawdę jest dla grubego fana. Ja polecam, bo czasami człowiek zamknie oczy i sobie przypomina te sceny jak walk. Słychać te dźwięki po prostu, jak tam walczy Bruce Lee z innymi. Wiem doskonale, że wśród oglądających ten kanał są też miłośnicy właśnie wydań japońskich, nie tylko płyt winylowych, ale też mniejszych formatów czy płyt kompaktowych, więc jeśli macie jakieś spostrzeżenia, no to zapraszam do komentowania, do dzielenia się, no albo też chętnie od Was odwiedzę i pokażę Waszą kolekcję. Japoński rynek od lat 70. był absolutnie napędzany przez wymagających audiofili. Japończycy po prostu zakochali się w brzmieniu audio i płyt winylowych, stąd właśnie ta większa dbałość, między innymi o mastering i jakość nagrania. Tłoczenia wykonywano bezpośrednio z oryginalnych taśm matek, przesyłanych właśnie z USA czy z Europy do Japonii. No i tam na miejscu robiono po prostu te płyty, które mamy okazję dzisiaj słuchać.
W rezultacie wiele japońskich wydań brzmi lepiej niż zachodnie odpowiedniki, bo też był inny trochę master robiony przez nich. No ale albo ktoś lubi takie brzmienie, albo nie lubi. Mi akurat w przypadku muzyki filmowej bardzo odpowiada. Nie we wszystkich gatunkach muzycznych, czy nie we wszystkich płytach spoza właśnie muzyki filmowej mi ten master japoński, to brzmienie odpowiada, więc nie wszystko mam japońskie. Mam wybrane jakieś elementy gatunków w swojej kolekcji płyt ulubionych, które mam, na przykład europejskie czy amerykańskie plus japońskie, ale to jest może też na kolejny odcinek. Jak ten odcinek Wam się spodoba, no to chętnie poświęcę też kolejne odcinki temu tematowi. Ale przechodząc jeszcze do takich nietypowych wydań, to klasyczny soundtrack Poszukiwacze Zaginionej Arki, fantastyczny film. I moi drodzy, tutaj też jest coś ciekawego, bo to jest właśnie, jak w przypadku właśnie pokazywanego wcześniej Wejścia Smoka, też płyta, gdzie są dialogi i efekty dźwiękowe zapisane. No i oczywiście Obi, piękny album ze zdjęciami, który Wam zaraz pokażę. Coś, czego nie ma w tym normalnym właśnie wydaniu, a tutaj jest, więc dla fana filmu jak znalazł. Tutaj sobie odłożę, żeby się nic z tym nie stało. No i oczywiście taki gruby bardzo papier okładkowy. Można powiedzieć niezniszczalny, ale zniszczalny na pewno, jakby się źle użytkowało. No a w przypadku tutaj oprócz Obi, no to też taki dodatkowy insercik. Tylko że te zdjęcia są już zupełnie malutkie. Jedna kartka, malutki format zdjęć. A tutaj można powiedzieć wypasione wydanie to dodatkowe. O, jeszcze tutaj jest ten dodatkowy charakterystyczny insercik taki z japońskim drukiem. Też go wyciągnę, Wam pokażę. O, cyk, jest. Więc spokojnie mogę przejść do pokazywania kolejnych płyt, które są w mojej kolekcji z tego typu wydań. No, te płyty mają zdecydowanie taką kolekcjonerską wartość ze względu na ograniczone nakłady, bo te nakłady nie były wielkie. No i specyficzny rynek. Japońskie winyle soundtrackowe są rzadsze, no i bardziej poszukiwane, chociażby z tych aspektów, które wcześniej wymieniłem. Więc kolekcjonerzy na całym świecie polują na te japońskie wydania, bo często są ostatnią tak zwaną deską ratunku, można powiedzieć, by zdobyć konkretne nagrania filmowe. W przypadku tutaj tych soundtracków. No i przede wszystkim, moi drodzy, kultura kolekcjonowania w Japonii, no to w Japonii panował niezwykły szacunek do płyt winylowych. Większość właścicieli obchodziła się z nimi ostrożnie, przechowując je w ochronnych foliach, koszulkach, dbając o nie, myjąc je. No i też przede wszystkim odsłuchiwała na znakomitym sprzęcie, więc te płyty nie były nigdy zniszczone. Więc dzięki temu te używane egzemplarze, pomimo że mają 30, 40, 50 lat, z Japonii są zazwyczaj znacznie w lepszym stanie niż te same płyty wydane w Europie czy w USA. Ja jestem tego przykładem i sam wiem, że jeśli na rynku japońskim zamawiam płyty i one mają opis, to ten opis się zgadza z tym stanem faktycznym, jeśli ta płyta do mnie dociera. Jeszcze nigdy w moim przypadku nie było tak, że kupił płytę w Japonii bezpośrednio na rynku japońskim i by ta płyta nie była zgodna z opisem sprzedającego. A w Europie czy w Polsce wielokrotnie tak miałem, że płyta była opisana jako tam stan bardzo dobry, a przychodziła tak naprawdę w stanie dobrym lub nawet gorszym. No i po co, tak? Wolę po prostu, zdecydowałem się na kolekcjonowanie soundtracków jednak z rynku japońskiego. Ale zostaniemy jeszcze na chwilę przy Indianie Jonesie. Świątynia Zagłady, wydanie niemieckie. I tutaj, moi drodzy, oryginalna koperta zachowana.
tego wydania. Tak wygląda z tyłu. No i płyta, już nie będę wyciągał, Polydor. Czerwony label, naklejka. Ale też posiadam tę płytę w wydaniu japońskim i zaraz Wam ją zaprezentuję, czym ona się po prostu różni. Akurat ta płyta jest zachowana w fantastycznym stanie. To wydanie niemieckie, o dziwo, ale japońska to jest w ogóle rarytas. Obi, gatefold, tak wygląda tył. No przód i tył się praktycznie oprócz tego obi niczym nie różni. To już mamy różnicę, że to jest tylko takie wydanie okładkowe, jak to można nazwać. Tutaj ten gatefold jest bardzo ładny. No i w środku, co my mamy w środku? Taki insert ze zdjęciami, taki mini album. Wkładka po japońsku z opisem, muzyka John Williams i inne tutaj takie historie. Niestety nie znam japońskiego, żeby tutaj przed Wami zabłyszczeć i chociaż kilka zdań przeczytać. Nie dam rady. A sama płyta, oczywiście tak wspominałem wcześniej, przechowywana była przez Japończyka też. Polydor. Czerwony label, ale już w kopercie japońskiej, antystatycznej, a nie chociażby, tak jak w przypadku europejskiego wydania, w kopercie papierowej. Co będzie dalej? No to za chwilę zobaczę. I na sam koniec już odcinka przypominam o subskrypcjach, komentowaniu, lajkowaniu, klikaniu w dzwoneczek, żeby żaden kolejny film Was nie ominął. A ja tak szybko jeszcze z półki chwyciłem kilka takich pierwszych, lepszych płyt, tak można powiedzieć, z mojej kolekcji. No i tutaj ścieżka dźwiękowa chociażby ze spaghetti westernów Sergio Leone z muzyką Ennio Morricone. Zobaczcie, jak pięknie wydane. Lata 70. Tu już mamy obi. Tutaj no po prostu kunszt. Nawet taka płyta z muzyką z bajek w przygodach myszki Miki też obi. Tu chyba nie mam, a nie, też mam wkładkę. Zapomniałem, że tu też jest wkładka. Już Wam pokazuję. Myszka Miki i przyjaciele. Po japońsku taka wkładka, żeby rodzic japoński mógł przeczytać teksty, o czym śpiewa myszka Miki i przyjaciele, Kaczor Donald, Mini czy Pluto. No i też z takich jeszcze płyt ciekawych, które znajdują się w mojej kolekcji, już się do mnie mój piesek chce dobić, no to chociażby pierwsze wydanie japońskie, oczywiście. Dość długo poszukiwałem tej płyty. Terminator 1, moi drodzy. Obi, piękna płyta, piękny stan. No i wkładka, kurczę, też jest zachowana, oryginalna. No to nie są tanie rzeczy, tak można powiedzieć, ale powiem szczerze, wolę kupić japońskie wydanie, trochę dołożyć, niż kupować europejskie czy amerykańskie wydania, ponieważ no chyba, mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że jeśli ktoś z Was by kolekcjonował muzykę filmową na płytach winylowych, no to chyba lepiej postawić na japońskie wydania z muzyką filmową, bo to nie tylko płyty, to oprócz perfekcji dźwięku, unikalne dodatki, kawał historii w Twoich rękach. Dlatego kolekcjonerzy z całego świata, nie tylko ja, ich szukają. Jeśli chcesz mieć prawdziwą perełkę w swojej kolekcji, no to Japonia jest miejscem, od którego warto zacząć i budować swoją kolekcję, chociażby w przypadku płyt z muzyką filmową.
życzę Wam rozbudowanych kolekcji. Moi drodzy, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!